Mam na imię Hakan, pochodzę z Istanbulu, mam 33 lat. Przyjechałem do Polski, ponieważ po zakończeniu liceum musiałem zdawać egzamin na uniwersytet. Po pierwszym roku przygotowawczym po liceum zdałem tego egzaminu, ale niestety punkty po prostu poszły w górę, więc ja nie zaliczyłem. Dlatego mój pierwszy cel było łódzkie szkoła filmowe, a później jak tam się nie udało, to znalazłem warszawską szkołę filmową. Po rozmowie w Macieju Święcickim i Bogusław Lindon i studiowałem się w warszawskiej szkole filmowej. Dużo miałem bariery językowe, ponieważ w języku tureckim i polskim bardzo mało słów jest podobnych i nie wiedziałem, co to oznacza. Czyli dobrze to jest dobrze, ale dobra u nas się znaczy szczerość. Więc ja myślałem, że to jest, jak się mówi dobro, to szczerość. Kiedy grałem piłkę, albo kiedy chodziłem ze znajomymi do pubu, albo kiedy chodziłem do kina, w takich okolicznościach akurat bardziej uczyłem języka. Do wieku 17,5 mieszkałem w Turcji, więc nie miałem ani wolność finansową, ani wiele możliwości i również presję rodziców. Nie miałem wiele rzeczy nowego próbować. Pracowałem przez 2 wakacje w tureckiej telewizji, w której miałem okazję wjechać, zapoznać się z znanymi ludźmi, albo reżyserem, albo jakimiś tam operatorami. To wszystko akurat nie pasowało się do moich rodziców. Tutaj już powiedział, dobrze, sporo chcesz, to bądź ode mnie daleko, a będziesz robił swoją akurat pasję. Na lotnisku może płakałem, ale jak wsiadałem do samolotu, to byłem mega ucieszony, ponieważ wiedziałem, że tutaj będę realizować swoje marzenie i swoje pasje. W Polsce pierwszym rokiem to na przystanku starsi babci podeszli do mnie z bliska, podchodzili, popatrzyli. O kurczę, jaki to jest dzieciak w ogóle, jakiś z innej karnasy i pogłaskali. To akurat dla mnie było jedyne, co kiedy się czułem, że jestem trochę różny od innych, ale to było mega fajnie zaskoczone. Szczerze mówiąc, kiedy pierwszy rok pojechałem do Polski, to dla mnie zawsze domem był Istanbul. Pochodzenie ma akurat polskiego, babci i dziadków. I Turcja, i Polska jest bardzo rodzinna i bardzo gościnna. Kiedy są jakieś święta, to zawsze wszyscy, nieważne ile tam kilometrów do swoich rodziców, zawsze wyjadą i poświętują się razem. Mam wiarę islam i pochodzę z kraju, które 90 parę procent wszyscy mają wiarę islamu. Ale z ciekawością wiele razy chodziłem do kościoła i zawsze byłem mile widziany. Zapoznałem swoją żoną akurat kiedy chodziłem do szkoły i tam pierwszy nasz rok wspólny akurat spędzaliśmy się w akademiku. Rozmawiamy w języku polskim z żoną i z dzieckiem, tak 95% korzystam w codzienności język polski. Ale jak również muszę rozmawiać z dzieckiem w języku po turecku, ponieważ żeby on mógł dowolnie rozmawiać z swoimi kuzynami albo dziadkami, babcią. Kiedy tutaj już zacząłem się zamieszkać, chodzić do szkoły, zapoznać nowych ludzi, mieć tutaj pracę, to rok po roku zacząłem tutaj czuć jak u siebie w domu. Są fajne dziewczyny, duże zielono i jest Bałtyk i Lech Wałęsy. Nic poza tym nie wiedziałem o Polsce. Kiedy mam wolny czas, to zazwyczaj kontaktuję się z znajomymi, pokopać piłkę bardzo. Albo jeśli mam dużo wolny czas, to gdzieś wyjadę na wakacje. Odkąd siebie znam, zawsze grałem piłkę nożną. To dla mnie było mega dużo pasji. Zawsze, kiedy nie mogłem grać, to zawsze odpaliłem telewizję na czarno-białe mecze i oglądałem nawet nie mecze na żywo i również powtórki. Moja drużyna akurat nazywa się Czarszy. To jest społeczność ludzi, którzy się spotkają tam, gdzie akurat nie patrzą, skąd pochodzisz, jakie masz rasy, jakie masz wiary, to ludzie się spotkają się przed meczem, umówią się w parku, razem się otworzą sobie oprawę i to razem się śpiewają i na dobrym i na złym dniu, kiedy przegrywamy, kiedy wygrywamy, to jest akurat grupa, która fany Beşiktaş. W Istanbulu akurat jest 3 duże kluby, Beşiktaş, Galatasaray i Fenerbahçe.
Wszyscy w moim klasie kibicowali albo Galatasaray, albo Fenerbahce. Mój brat też jest kibicem Beşiktaşu. On mnie zabrał pierwszy akurat do meczu. Szkoliłam akurat piłkę nożną sam sobie, razem z kolegami, ponieważ kiedy były wakacje, wstawiliśmy sobie kilka kamieni, robiliśmy bramki i graliśmy piłkę nożną. Po wieku 10 osoba, która szuka nowych piłkarzy, oglądam naszych meczów, kiedy my graliśmy na podwórku. Akurat zostałem wybrany jako 5 dzieci do podpisania umowy jakby profesjonalnej. Tata niestety nie pozwala, ponieważ myślał, że piłka nożna to jest tylko i wyłącznie zabawa. Z tego nie można żyć, więc nie pozwolił. Przez tydzień nie wychodziłem z pokoju ani na podwórku, ani do szkoły. I to dla mnie chyba było jeden z najsmutniejszych chwil w życiu. Grałem piłkę nożną dla Uniwersytetu Wazarskiego jako napastnik. Jako ostatni mecz dostałem czerwoną kartkę w ostatniej minucie, taktyczny faul. I to był dla mnie ostatni mecz. Kiedy mieszkałem w Gdyni, kibicowałem Arkę Gdynię. Kiedy mieszkałem w Gdańsku, kibicowałem akurat Lech Gdańsk. A kiedy mieszkałem w Warszawie, jak mógł wybierać, to raczej chyba byłby Legia Warszawa. Znalazłem Etnoligę pierwszy przez Facebook. Mój kolega akurat oznaczył, że chodzi do meczu, podzielił kilka zdjęć i mi to akurat zwrócił uwagę. Przyszłem i to pierwszy mecz akurat graliście kurs nowy w hali, jakieś 6 albo 7 lat temu. W końcu nie byłem jedyną osobą na boisku ciemniejszą karnacją, tak? Już było wiele innych poza mną. Dzięki Etnoligę tutaj zapoznałem wiele z różnych kultur, z różnych narodowości ludzi, się zapoznałem. Ściągnąłem z różnych krajów ludzi, żebyśmy byli bardziej kolorowi i bardziej otwarci. Tak, na początku byliśmy praktycznie drużyną turecką, a później trochę po ukraińsku, trochę dodaliśmy jak przyprawa, trochę po polsku, trochę z Uzbekistanu, trochę tu z różnych krajów. I tak, jesteśmy teraz różnorodności, różnokulturowe akurat drużyny. A z Amatem akurat rozmawiam po turecku. Też nie znam do końca języka rosyjskiego, ale tak rozmawialiśmy. Trochę język ciała, trochę język po rosyjsku, trochę angielski. Dogadaliśmy się. Moja pasja, jeśli chodzi o film, to nigdy się nie gasi. Do końca życia, jak piłka nożna będzie to trwać. Po 10 latach to otrzymałem propozycję zagrania filmu. Tak, to dla mnie było niezapomniane chwile. Pan Bogusław Linda mi zawsze powiedział: Hakan, ty również możesz zostać reżyserem, ale masz również talent aktorski, więc w szkole filmowej również na krótkich etiudach również grałem jako aktor w filmach. Kiedy tam, gdzie człowiek się czuje w domu, to jest szczęśliwy, tak?